Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w Q&A. Dzisiaj mam przygotowanych 7 pytań, na które myślę, że warto odpowiedzieć. Część ludzi, którzy jeszcze nie zna kierunku tego projektu, prawdopodobnie te odpowiedzi i te pytania przybliżą mu, w którym kierunku będzie szedł ten projekt. Mathematics zapytał mnie, jak planuję dodać auto Highwaymana do gry. O ile dobrze pamiętam, auto po prostu sobie stało na środku pustkowia, wystarczyło do niego podejść, użyć go i pojawiała się mapa. Ewentualnie, jeśli przemierzymy do skraju mapy, otworzy nam się automatycznie mapa świata i wówczas będziemy poruszać się 2 razy szybciej, mając to auto. Dalej, niebieski kocur. Sugeruje mi, żebym wrzucił wszystkie grafiki do jakiegoś programu, który za pomocą sztucznej inteligencji będzie wykładał wszystkie elementy. Jest to oczywiście możliwe, są to opcje płatne, ponieważ grafiki, które posiadam z postaciami, one są tak duże, że po prostu pewne limity na darmowych kontach to ograniczają, więc muszę wycinać mniejsze części obrazów i dopiero wtedy je konwertować na ładniejszą grafikę. PD pyta mnie, czy zrobię Fallout 1 w tym stylu. Generalnie teraz głównie skupiam się na wszystkich mechanikach gry. Jeśli już wszystkie będą gotowe, wszystko będzie działać, wówczas będzie można zastanowić się, czy robimy 1, czy robimy 2, czy może robimy zupełnie inną historię, na przykład Wika albo Sulika, który trafia do Klamat. Także zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy i zdecydujemy w dalszym etapie produkcji. Osioł zadał dobre pytanie, jak będzie wyglądać, gdy nasza postać będzie miała uszkodzony wzrok? Czy to będzie rozmazany obraz, połowa ekranu niewidoczna? Myślę, że rozmazany obraz, mocno rozmazany po prawej na przykład stronie, jeśli to jest prawe oko, albo ogólnie całkowicie rozmazany, to jest dobry bardzo wybór. Zobaczymy w testach, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, to jest ten kierunek, który właśnie sugerujesz. Zapytał również o szczęście. Czy dałoby radę zrobić w taki sposób, że im mniejsza cecha szczęścia, tym większa szansa na to, że sami się je postrzelimy, albo wypadnie nam broń z ręki. Na tym etapie produkcji nie jest to możliwe, ponieważ nie ma jeszcze przedmiotów, które możemy zbierać z ziemi, więc też nie ma co upaść. Natomiast pamiętam, że była możliwość utraty amunicji i trzeba było przeładować w kolejnej turze, więc jest to jak najbardziej możliwe, takie incydenty, które wynikają z naszego pecha. Rogal ma obawy odnośnie inicjatywy. Osobiście, to jest moje zdanie, uważam, że w momencie, kiedy gra nie jest turowa, to ciężko zaimplementować w ogóle inicjatywę, bo inicjatywa dla mnie znaczy tyle, że ktoś pierwszy podejmie reakcję. Więc jeżeli my, mając 0 inicjatywy i mamy przed sobą wroga, to możemy założyć, że on pierwszy zaatakuje. My, mając wysoką inicjatywę, możemy pierwsi zaatakować, a możemy też czekać. Natomiast on prędzej czy później, przeciwnik, podejmie swoją inicjatywę i zaatakuje nas. Więc osobiście uważam, że obecny system inicjatywy, przypominam, który skraca czas reakcji wroga, odejmując jego punkty akcji, jest na tą chwilę chyba najlepszym rozwiązaniem. Pyta również o sztukę przetrwania. Generalnie mechanika jest dość prosta. Jeśli mamy wysoki poziom sztuki przetrwania, to zawsze będzie wyskakiwało nam okienko z zapytaniem, czy chcemy sprawdzić, co znaleźliśmy na mapie. Jeśli nasza sztuka przetrwania będzie niska, automatycznie bez pytania będzie nas tam przenosić. Czy to będą wrogowie, czy stacja Mir rozbita, czy może zupełnie ktoś inny albo coś innego. A dodatkowo jeszcze wspomniał Rogal, że w trybie widoku pierwszoosobowego to się nie sprawdzi. Tobie chyba chodzi o to, czy będziemy przemierzać na nogach całą mapę. Tak jak wspomniałem już przed chwilą, mapa będzie widoczna i tak jak w oryginalnej grze wszystko będzie pojawiać się, wszystkie informacje, wszystkie zapytania będą pojawiały się na mapie. Czy myślę o wprowadzeniu jakiejś formy craftingu, na przykład jedzenia, opartego na sztuce przetrwania? Jest to fajny pomysł, natomiast w chwili obecnej przede wszystkim staram się
skupić na tym, co już jest w grze. Natomiast takie smaczki prawdopodobnie będzie można wprowadzać, bo jest taka możliwość. Ostatnie pytanie jest w formie ankiety. Czy wysoko rozwinięte umiejętności walki wręcz i broni białej powinny wpływać na obniżenie szansy na unik naszego przeciwnika? Czyli innymi słowy, jeżeli my mamy 300% na 300% rozwiniętą umiejętność walki wręcz, to jego szansa na uniknięcie jest zerowa. I tutaj podałem 3 warianty. Że tak powinno obniżyć szansę na unik, czyli do zera na przykład, jeżeli mamy rozwiniętą na 300%. Drugi wariant to jest nie, ponieważ jest to gra FPS i wszystko głównie zależy od tego, czy my trafimy. Natomiast mogę zgodzić się z tym, że faktycznie jeśli nasz przeciwnik ma zwinność na 10, to będzie miał 10% szansę i co jakiś czas zrobi unik. I myślę, że to jest taki dobry kompromis rozwiązania tego. I trzeci wariant to jest, że może wpływać tak samo jak opcja pierwsza, do zera miałaby wpływać, ale nie możemy przekroczyć minimum szansy 1%. Czyli mając 300% umiejętności walki i tak na samym końcu postać ma szansę na 1%. I tutaj jest 31% zagłosowało ludzi. Więc myślę, że najprostszym, najszybszym i najpewniej działającym rozwiązaniem jest unik oparty na zwinności. Przykładowo, jeżeli mamy zwinnego wojownika, który ma 10 zwinności, będzie miał on 10% szansy, a jeżeli atakujemy jakiegoś bezdomnego, to on prawdopodobnie będzie miał 1 punkt zwinności i prawdopodobnie nie uda mu się uniknąć tego. Tutaj jeszcze sierżant dał komentarz od siebie, uzasadnił, dlaczego to powinno być wszystko oparte tylko na zwinności, ponieważ on nie wyobraża sobie, że wymaksujemy sobie umiejętność i będziemy wszystkich trafiać i jak tam zasugerował i pewnie nokautować. Więc faktycznie każdy nasz wróg musi mieć tą możliwość zrobienia uniku. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Zachęcam do subskrypcji, ponieważ wkrótce pojawią się nowe, fajne materiały z nowymi mechanikami i kilkoma takimi może smaczkami. Także zapraszam do obserwowania. Dziękuję wszystkim za komentarze, dziękuję wszystkim za wsparcie na Patronite. Jest nas coraz więcej. Dziękuję za wszystkie sugestie, które pojawiają się w komentarzach. Dzięki temu mogę reagować, jeśli coś jest faktycznie bardzo, bardzo fajnego, tak samo jak było to z krwią na chodniku, albo z tym unikiem. Dodałem już szybko ten system, także to już funkcjonuje. Ja już się żegnam. Do następnego. Na razie, cześć.